Lekcja 1. Rozproszenia z domu. Ostatnio trochę tęsknię za domem i szukam sposobów, żeby oderwać się od tego wszystkiego. Brzmi to ostro, ale myślę, że znalezienie przyjemnych zajęć może pomóc poprawić nastrój. Dokładnie. Myślałem o nowym hobby, może czymś kreatywnym. Brzmi fajnie. Angażowanie się w kreatywność może być wspaniałym sposobem na wyrażenie siebie. Czy kiedykolwiek próbowałeś malować lub rysować? Tak, uważam to za relaksujące i pozwalające mi na chwilę uciec w świat wyobraźni. Chętnie bym spróbował. Mogłoby mi to pomóc oderwać się od tęsknoty za domem. Zdecydowanie. Poza tym, obserwowanie postępów z czasem daje satysfakcję. Jakich materiałów będę potrzebować, żeby zacząć? Lekcja 2. Pomysły na ogród. Myślałam o założeniu ogrodu na balkonie, żeby uczynić go bardziej zachęcającym. Świetny pomysł. Ogródek na balkonie może dodać twojemu wnętrzu życia i koloru. Jakie rośliny Twoim zdaniem będą się dobrze rozwijać na małym balkonie? Zioła są fantastycznym wyborem. Są łatwe w pielęgnacji i przydatne w kuchni. Uwielbiam ten pomysł. Świeże zioła z pewnością wzbogaciłyby moje kulinarne przygody. Ponadto kwiaty rozjaśniają okolice i przyciągają zapylacze, co jest wspaniale. Prawda. Widziałem piękne rośliny kwitnące, które świetnie wyglądałyby w doniczkach. Dokładnie. Tylko zadbaj o to, żeby miały wystarczająco dużo światła słonecznego i regularnie podlewane. Na pewno o tym będę pamiętać. Masz jakieś konkretne kwiaty, które możesz polecić? Lekcja 3. Odpowiedzialność społeczna. Uważam, że jako współobywatele nie możemy zmarnować cennego daru tego czasu. Zdecydowanie. Każda chwila jest cenna i powinniśmy ją mądrze wykorzystać dla dobra naszej społeczności. Twoim zdaniem, w jaki sposób możesz wnieść pozytywny wkład w nasze społeczeństwo? Zaangażowanie się w wolontariat to fantastyczny sposób, aby odwdzięczyć się i pomóc potrzebującym. Zgadzam się. To nie tylko przynosi korzyści innym, ale może być również satysfakcjonujące dla nas samych. Dokładnie. Poza tym, tworzy poczucie jedności i więzi między ludźmi. Czy ostatnio brałeś udział w jakichś wydarzeniach społecznych? Tak, przylaczyłam się do lokalnej akcji sprzątania i było wspaniale, że mogłam coś zmienić. Brzmi wspaniale. Jak się czułeś po poświęceniu swojego czasu i wysiłku? Lekcja 4. Plany podróży. Marzyłem o moich następnych wakacjach i zapowiadają się ekscytująco. To wspaniale. Która wyspę rozważasz na swój wypad? Zastanawiam się nad wyjazdem na piękną wyspę na Karaibach, znaną z zachwycających plaż. Brzmi niesamowicie. Krystalicznie czysta woda i biały piasek muszą być tak kuszące. Dokładnie. Już sobie wyobrażam, jak relaksuję się w słońcu i podziwiam krajobraz. Czy zaplanowałeś jakieś aktywności na czas swojej podróży, czy po prostu relaks na plaży? Chętnie spróbowałbym sportów wodnych, na przykład nurkowania z rurką lub kajakarstwa, żeby przyjrzeć się życiu morskiemu. To fantastyczny pomysł. Doświadczanie podwodnego świata może być niesamowicie ekscytujące.
Zdecydowanie. Masz jakieś ulubione wyspy, które odwiedziłeś i możesz polecić? Lekcja 5. Spotkanie ze słoniem. Pewnego dnia byłem w zoo i zobaczyłem słonia, który przykuł moją uwagę. Naprawdę? Co się stało, kiedy to zobaczyłeś? Spojrzał na nas, po czym podniósł trąbę i wydał głośny dźwięk, który sprawił, że podskoczyliśmy. To musiało być nie lada zaskoczeniem. Czlonie maja tak potężny głos. Tak, to było niesamowite. Nie wiedziałem, że potrafią być tak głośni. Komunikuje się w fascynujący sposób, prawda? Jak się wtedy czulesz? Poczułem mieszankę ekscytacji i strachu, ale przede wszystkim podziw na myśl o jego ogromie. Mogę sobie wyobrazić, bycie tak blisko tak majestatycznego stworzenia musiało być niezapomniane. Zdecydowanie tak. Będę długo pamiętać ten moment. Lekcja 6. Znalezienie idealnego legowiska dla zwierząt. Cześć! Szukam nowego legowiska dla mojego psa, ale wybór jest tak duży, że aż mnie przytłacza. Och, całkowicie rozumiem. Jakiego rodzaju legowiska szukasz? Dla małego psa, czy dla większej rasy? Mój pies jest średniej wielkości Golden Retrieverem, więc potrzebuje czegoś, co zapewni mu wystarczająco dużo miejsca i wygody, aby mógł się zwinąć. Brzmi wspaniale. Zastanawiałeś się nad materiałami? Niektóre ludzka są wykonane z pianki memory, która może być naprawdę wygodna dla zwierząt. Tak, słyszałem o piance memory. Brzmi jak świetna opcja, zwłaszcza dla jego stawów. A co z tymi zmywanymi pokrowcami? Zdecydowanie konieczne. Szukaj luzek ze zdejmowanymi pokrowcami, które można prać w pralce. To znacznie ułatwia czyszczenie. To trafna uwaga. Chcę też, żeby dobrze pasowało do mojego salonu i nie wyglądało nie na miejscu. Macie jakieś wskazówki co do stylu? Pewnie. Możesz wybrać luzko, które będzie pasować do Twojego obecnego wystroju, na przykład w neutralnych kolorach lub z ciekawym wzorem, pasującym do Twojej przestrzeni. Świetny pomysł. Chcę też, żeby łóżko było wytrzymałe, bo on ma tendencję do gryzienia różnych rzeczy, kiedy się nudzi. Lekcja 7. Neutralność w konflikcie. Niedawno czytałem o tym, jak lekarze bez granic działają na obszarach dotkniętych katastrofami, zachowując neutralność w czasie konfliktów. To fascynujące, niesamowite, jak skupiają się wyłącznie na zapewnianiu opieki medycznej, niezależnie od sytuacji politycznej. Dokładnie. Naprawdę podkreślają, że ich misją jest pomaganie potrzebującym bez opowiadania się po żadnej ze stron. Jak myślisz, jak im się to udaje? Wyobrażam sobie, że zachowanie bezstronności w tak napiętej atmosferze wymaga od personelu mnóstwa starannego planowania i szkoleń. Udzielanie pomocy humanitarnej w skomplikowanych warunkach kulturowych i napięć politycznych musi być nie lada wyzwaniem. Zdecydowanie. Muszę mieć wdrożone solidne protokoły, aby zapewnić, że każde działanie jest zgodne z ich zasadami humanitarnymi. I nie chodzi tu tylko o opiekę medyczną. Muszą też zadbać o bezpieczeństwo swojego zespołu, prawda? Tak, bezpieczeństwo jest kluczowe. Często muszę podejmować trudne decyzje o tym, kiedy wjechać lub opuścić strefę konfliktu, w zależności od sytuacji. Niesamowite, jak ich przywiązanie do neutralności może czasem narazić ich na niebezpieczeństwo. Ryzykują tak wiele dla innych. Lekcja 8. Muzyka morska.
Słyszałem, że ludzie mieszkający w prowincjach nadmorskich mają swój własny, niepowtarzalny styl muzyczny, który odzwierciedla ich kulturę. Tak, to całkiem interesujące. Muzyka często zawiera elementy tradycji ludowych i opowieści, nie sadzisz? Zdecydowanie. Uwielbiam to, jak muzyka potrafi przekazać historię i emocje lokalnej społeczności. Słuchałeś kiedyś jakichś zespołów żeglarskich? Ja tak. Niektóre z nich lacza tradycyjne instrumenty z nowoczesnymi brzmieniami, tworzą zzywa mieszankę, która naprawdę urzeka. Brzmi niesamowicie. Ciekawe, jak otoczenie wpływa na ich styl muzyczny. Może i styl życia związany z wędkarstwem i żeglarstwem odgrywa ogromną rolę, stanowiąc inspirację do powstania wielu piosenek o życiu na wodze. Musi to budzić silną nostalgię u tych, którzy dorastali na tych wybrzeżach. Zdecydowanie. Słychać pasję i dumę w ich głosach, gdy śpiewają o swoim dziedzictwie. Bardzo chciałbym kiedyś wziąć udział w festiwalu muzyki morskiej. Wydaje się, że to świetna zabawa. Lekcja 9. Wygodne buty. Od dawna chciałam znaleźć idealną parę butów, które będą jednocześnie wygodne i stylowe, idealne do noszenia na co dzień. To świetny cel. Komfort jest kluczowy, zwłaszcza jeśli chodzisz na nogach przez długi czas. Jakie style masz na myśli? Rozważam trampki lub może jakieś zwykłe mokasyny, ale chcę mieć pewność, że zapewnią dobre wsparcie. Trampki to solidny wybór. Szukaj takich z amortyzacją i wsparciem luku stopy. Twoje stopy podziękują ci po długim dniu. Dobrze powiedziane. Chcę też czegoś uniwersalnego, co będę mogła nosić z różnymi strojami. Zdecydowanie. Neutralne kolory, takie jak czerń czy szarość, pasują do różnych stylów, stając się praktycznym dodatkiem do twojej garderoby. Słyszałam też o butach wykonanych z materiałów oddychających. Czy uważasz, że warto je rozważyć? Zdecydowanie. Oddychające materiały pomagają utrzymać stopy w chłodzie i suchości, co jest szczególnie ważne w cieplejsze dni. Rozumiem, że to może zrobić dużą różnicę. A co z ceną? Czy powinienem zainwestować trochę więcej w jakość? Lekcja 10. Prezent noworoczny. Bardzo się cieszę, że mojemu tacie spodobał się prezent noworoczny. Wspaniale było zobaczyć jego reakcję. To fantastyczne. Co mu w końcu kupiłeś? Wybrałam spersonalizowaną ramkę ze zdjęciem naszej rodziny z zeszłorocznego rodzinnego wyjazdu. Brzmi jak przemyślany prezent. Osobiste akcenty zawsze sprawiają, że prezenty są bardziej wyjątkowe, prawda? Zdecydowanie. Chciałam, żeby miał coś znaczącego, co będzie mógł pielęgnować przez lata. Musiało to przywołać u niego wspaniale wspomnienia. Czy podzielił się jakimiś historiami z tej podróży? Tak, wspominał nasze wędrówki i odkrywanie nowych miejsc. To naprawdę go rozśmieszyło. To takie mile. To właśnie takie chwile buduje trwale więzi między członkami rodziny. Dokładnie. Uważam, że prezenty płynące z serca są cenniejsze niż cokolwiek materialnego. Lekcja 11. Leczenie norm i wartości. Ciekawe, jak amerykańskie normy i wartości można tak skutecznie powiązać ze sportem w celu osiągnięcia komercyjnych zysków. Tak, to fascynujące. Sport często odzwierciedla wartości społeczne, takie jak praca zespołowa, rywalizacja i wytrwałość. Dokładnie.
Myślę, że właśnie dlatego sport może być tak potężnym narzędziem marketingowym. Wywołuje silne emocje i lojalność. Zdecydowanie. Reklamodawcy mogą wykorzystać tę pasję, sprawiając, że ich produkty będą bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Zastanawiam się, jak ta więź ewoluowała na przestrzeni lat, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. Media społecznościowe całkowicie odmienili zasady gry, pozwalają fanom na interakcję z ulubionymi sportowcami i markami w czasie rzeczywistym. To prawda. To buduje poczucie wspólnoty, co sprawia, że ludzie chętniej wspierają zarówno sport, jak i powiązane z nim marki. Duża rolę odgrywają tu również influencerzy, którzy mogą wpływać na decyzje zakupowe za pomocą swoich rekomendacji. Zdecydowanie. To niesamowite, jak rekomendacja jednego sportowca może zwiększyć sprzedaż i rozpoznawalność marki. Lekcja 12. Występowanie publiczne. Czy kiedykolwiek występowałeś publicznie? Zawsze mnie ciekawiło, jak to jest. Tak, występowałam na lokalnych imprezach i było to zarówno ekscytujące, jak i stresujące. Mogę sobie tylko wyobrazić. Jaki występ dałeś? Śpiewałam w lokalnym talent show. Energia widowni była niesamowita i naprawdę mnie zmotywowała. Brzmi niesamowicie. Czy byłeś zdenerwowany przed wyjściem na scenę? O, zdecydowanie. Ale kiedy zaczęłam śpiewać, wszystkie moje nerwy jakby zniknęły. To naprawdę inspirujące. Wspaniale słyszeć, jak pasja pomaga przezwyciężyć lęk. Dokładnie. Myślę, że kontakt z publicznością też robi ogromną różnicę. Ich wsparcie dodaje energii. Czy od tego czasu wystąpiłeś więcej? Chętnie dowiem się, jak potoczyła się twoja droga. Lekcja 13. Produktywność sfano. Myślę, że jestem najbardziej produktywny w godzinach porannych. Czuję się wtedy pełen energii i skoncentrowany. To ciekawe. Słyszałem, że wiele osób twierdzi, że najlepiej im się pracuje rano. Świat jest jakby ciszy, a ja naprawdę mogę się skupić bez rozpraszaczy. Rozumiem. Czy masz jakaś konkretna rutynę, która pomaga ci zmaksymalizować poranna produktywność? Tak, zazwyczaj zaczynam od lekkich ćwiczeń rozciągających i zdrowego śniadania, żeby pobudzić mózg. Świetny pomysł. Rozpoczęcie dnia od dobrego odżywiania może nadać pozytywny ton wszystkiemu, co nastąpi. Dokładnie. Zauważyłam też, że planowanie zadań poprzedniego wieczoru pomaga mi od razu zabrać się do pracy. Brzmi mądrze. Jasny plan zdecydowanie pomaga utrzymać koncentrację i motywację. Zdecydowanie. Staram się najpierw zająć najtrudniejszymi zadaniami, gdy mój umysł jest jeszcze świeży. Lekcja 14. Przewidywalność i planowanie. To prawda, ale czasami sytuacja może być nieprzewidywalna. Najgorsze, co może nam się przytrafić, to że nasze plany nie zostaną zrealizowane z powodu nieprzewidzianych Całkowicie się okoliczności. zgadzam. Życie ma to do siebie, zarzuca klody pod nogi, prawda? Tak, i może to być dość frustrujące, jeśli włożyłeś tyle wysiłku w zorganizowanie czegoś. Dokładnie. Myślę, że ważne jest, aby mieć plan awaryjny na wypadek, gdyby sprawy nie potoczyły się zgodnie z oczekiwaniami. To mądre podejście. Elastyczność naprawdę pomaga zmniejszyć stres, gdy sytuacja ulega nieoczekiwanym zmianom. Zdecydowanie.
Chodzi o to, żeby się dostosować i znaleźć alternatywne rozwiązania w obliczu wyzwań. Podziwiam ludzi, którzy potrafią szybko myśleć i z godnością radzić sobie z nieprzewidywalnością. Ja też. To cenna umiejętność, która może mieć ogromne znaczenie w tym, jak radzimy sobie z niespodziankami życia. Myślę, że chodzi o zachowanie pozytywnego nastawienia, nawet gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. Lekcja 15. Wimbledon i zawodowi gracze. Ciekawe, że Wimbledon pozwolił profesjonalistom na udział w turnieju wkrótce po rozpoczęciu trasy King's Tour. Zmieniło to oblicze tenisa. Tak, rzeczywiście tak było. Wprowadzenie profesjonalnych graczy wniosło do sportu nowy poziom rywalizacji i emocji. Wyobrażam sobie. To musi być ekscytujące, gdy najlepsi gracze z całego świata rywalizują na prestiżowych imprezach. Zdecydowanie. Podniosło to rangę tenisa i uczyniło go bardziej atrakcyjnym dla szerszej publiczności. Zastanawiam się, jak ta zmiana wpłynęła na rozwój młodych graczy dzisiaj. Prawdopodobnie zainspirowało to wielu do poważnego zajęcia się tenisem, dając im świadomość, że mogą marzyć o grze na tak wysokim poziomie. To prawda. Widoczność najlepszych zawodników może motywować młodych sportowców do ciężkiej pracy i doskonalenia swoich umiejętności. Ponadto tworzy bogacza historię tego sportu, z legendarnymi meczami, o których fani będą rozmawiać przez pokolenia. Uwielbiam historie, które rozgrywają się podczas turniejów. Dodają one osobistego charakteru zawodom. Lekcja 16. Dokąd zmierzasz? Oczywiście, chętnie ci pomogę. Dokąd dokładnie chcesz jechać? Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć nową wystawę sztuki w centrum miasta. Słyszałem o niej wiele dobrego. Brzmi fantastycznie. Potrzebujesz wskazówek, czy znasz okolice? Nie znam się na tym za bardzo, więc na pewno przydałaby mi się jakaś podpowiedź. Jaka jest najlepsza droga? Jeśli pójdziesz prosto tą drogą, dotrzesz do głównego placu, a stamtąd już tylko krótki spacer. To bardzo pomocne. Czy są jakieś punkty orientacyjne, na które powinienem zwrócić uwagę po drodze? Tak, po lewej stronie miniesz dużą księgarnię. Trudno ją przegapić. Wystawa jest zaledwie przecznicą dalej. Świetnie. Uwielbiam odwiedzać księgarnie, więc może wpadnę po drodze. Czy wystawa jest warta odwiedzenia? Zdecydowanie. Prezentowani artyści są bardzo znani, a prace są niezwykle inspirujące. Lekcja 17. Ponowne spojrzenie na wielkich sportowców. Czy słyszałeś o tym, że Martina Navratilova i Florence Griffith-Joyner zostały niedawno ponownie przeanalizowane pod kątem ich karier? Tak, zrobiłem to. To fascynujące, jak ich osiągnięcia wciąż wywołuje dyskusję o sporcie i talencie. Myślę, że ważne jest podkreślenie ich wkładu, zwłaszcza, że przełamali tak wiele barier w sporcie. Zdecydowanie. Wpływ Navratilowej na tenis i szybkość Griffith-Joyner w lekkoatletyce są legendarne. Ciekawie jest zobaczyć, jak ich dziedzictwo jest postrzegane dzisiaj w porównaniu z czasami, gdy aktywnie rywalizowali. Tak, społeczne postrzeganie uległo zmianie i milo jest widzieć, że ci sportowcy otrzymują uznanie, na jakie zasługują. Zgadzam się. Ich historie inspirują przyszłe pokolenia do podążania za marzeniami, niezależnie od wyzwań.
Dokładnie. I kluczowe jest, aby prowadzić rozmowy, które doceniają ich ciężką pracę i zaangażowanie w sport. Ciekawe, czy ta ponowna analiza doprowadzi do większej liczby dyskusji na temat równości płci w sporcie? Lekcja 18. Renowacja starych budynków. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak możliwe jest odrestaurowanie starych budynków? Jest tyle historycznych perełek. Tak, mam. To niesamowite, że niektórzy architekci są gotowi podjąć się tak wymagających projektów. Prawda, renowacja starych budowli nie tylko chroni historię, ale także przywraca życie społecznościom. Dokładnie. To jak danie nowego życia budynkom, które opowiadają historię z przeszłości. Zastanawiam się, z jakimi wyzwaniami mierzą się architekci pracujący nad projektami renowacyjnymi. Istnieje wiele sposobów, począwszy od zapewnienia integralności strukturalnej, aż po znalezienie materiałów pasujących do oryginalnego projektu. Brzmi to skomplikowanie, ale oglądanie końcowego efektu musi być satysfakcjonujące. Zdecydowanie. Każdy odrestaurowany budynek ma swój własny charakter, co dodaje uroku okolicy. Ponadto często pobudza lokalną gospodarkę, przyciągając turystów i nowych mieszkańców. Lekcja 19. Rzeczy do zrobienia. Wiesz, zdałem sobie sprawę, że jest tu tyle rzeczy do zrobienia, zwłaszcza teraz, gdy pogoda robi się coraz ładniejsza. Całkowicie się zgadzam. To idealny moment, żeby zająć się niektórymi z tych zadań, jak zmiana pościeli i sprzątanie. Tak, świeża pościel może zdziałać cuda, ale czasami wydaje się, że to niekończąca się lista obowiązków. Wiem, o co ci chodzi. Myślenie o wszystkim, co trzeba zrobić, jest przytłaczające. Dokładnie, ale kiedy już zaczniesz, często daje satysfakcję otaczanie kolejnych pozycji z listy. To prawda. Może uda nam się zmotywować się nawzajem do działania w ten weekend. Brzmi jak plan. Możemy sprawić, że realizacja wszystkiego z naszej listy będzie przyjemna i satysfakcjonująca. Tak, a może później uczcimy to dobrym posiłkiem albo wieczorem filmowym. Uwielbiam ten pomysł. To da nam coś, na co będziemy czekać z niecierpliwością po całej tej ciężkiej pracy. Lekcja 20. Wspomnienie taneczne. Nie uwierzysz, co wydarzyło się wczoraj wieczorem na imprezie. Jakiś mężczyzna poprosił moją mamę do tańca. Naprawdę? To brzmi jak taka zabawna chwila. Twoja mama musiała być zachwycona. Naprawdę! Jest świetną tancerką i cudownie było patrzeć, jak dobrze się bawi. To wspaniale. Taniec może być tak radosnym sposobem na nawiązanie kontaktu z innymi. Zdecydowanie. Myślę, że przywołało to u niej mnóstwo wspaniałych wspomnień z młodości. Wyobrażam sobie. Milo widzieć, jak rodzice dają z siebie wszystko i tak dobrze się bawią. Tak, przypomniało mi to, jak ważne jest docenianie wspólnych chwil. Zdecydowanie. To właśnie te małe doświadczenia budują trwale więzi w rodzinie. Cieszę się, że mogłem tam być i być tego świadkiem. Dzięki temu ten wieczór stał się jeszcze bardziej wyjątkowy. Lekcja 21. Powrót do muzyki. Och, powinieneś do tego wrócić. Granie na instrumencie jest tak satysfakcjonujące i przynosi tyle radości. Wiem,
kiedy zgralam na pianinie bez przerwy i bardzo mi brakuje tego twórczego ujścia. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. Założę się, że szybko byś się wciągnął i cieszył się tym tak samo jak wcześniej. To prawda. Pamiętam, jak uspokajające było granie i jak pomagało mi wyrażać swoje uczucia. Dokładnie. Muzyka ma wyjątkowy sposób, by połączyć nas z naszymi emocjami. Myślę, że zacznę od poćwiczenia kilku moich ulubionych piosenek, to może pobudzić moją motywację. Brzmi jak świetny plan. Granie ulubionych utworów może rozpalić na nowo Twoją pasję do muzyki. Tak, a może nawet mógłbym dołączyć do lokalnej grupy lub zapisać się na jakieś zajęcia, żeby poznać innych muzyków. To byłoby fantastyczne. Współpraca z innymi może sprawić, że gra będzie jeszcze przyjemniejsza. Lekcja 22. Dotrzymywanie terminów. Bez ich obecności nie będziemy w stanie ukończyć projektu na czas, co jest niepokojące. Wiem, to nakłada na nas wszystkich ogromną presję, żebyśmy się wywiązali i dotrzymali terminów. Dokładnie. Potrzebujemy wkładu każdego, aby projekt zakończył się sukcesem i spełnił nasze standardy. To frustrujące, bo wszyscy ciężko pracowaliśmy, a niedotrzymywanie terminów może odbić się na naszej reputacji. Tak, i ważne jest, aby komunikować się z zespołem o wszelkich opóźnieniach, aby zarządzać oczekiwaniami. Zgadzam się. Może powinniśmy omówić, jak redystrybuować zadania, żebyśmy nie zbaczali z kursu. To dobry pomysł. Współpraca nad rozwiązaniem pomoże nam skutecznie iść naprzód. Ponadto możemy zachęcić nieobecnych do nadrobienia zaległości po powrocie do zespołu. Zdecydowanie. Ważne jest, żeby się wspierać, zwłaszcza w trudnych chwilach. Lekcja 23. Zmiana perspektyw. Temat osób uprawiających seks przed ślubem staje się coraz bardziej otwarty, nie sądzisz? Tak, ciekawe jest, jak zmieniły się poglądy społeczne, co umożliwiło szersza dyskusja na temat takich zachowań. Dokładnie. Wygląda na to, że teraz jest mniej osądów, a ludzie są bardziej tolerancyjni wobec indywidualnych wyborów. Zgadzam się. Taka otwartość może prowadzić do zdrowszych rozmów o związkach i zgodzie. Ważne jest stworzenie środowiska, w którym ludzie będą czuli się swobodnie, omawiając swoje doświadczenia. Zdecydowanie. Edukacja i zrozumienie mogą pomóc zmniejszyć stygmatyzację wokół tych tematów. Zastanawiam się, jak ta zmiana perspektywy wpłynie na młodsze pokolenia i ich poglądy na związki. Prawdopodobnie zachęca ich to do większej szczerości i komunikatywności wobec partnerów, co jest niezwykle istotne. Tak, otwarte dyskusje mogą prowadzić do zdrowszych relacji i lepszego zrozumienia osobistych wartości. Lekcja 24. Problemy związane z produktami rolnymi. Niestety, tak wiele produktów rolnych jest czasami pozostawianych do zgnicia. Jest to poważny problem w miejscach takich jak Saint Catharines w Ontario. Tak, naprawdę tak jest. To frustrujące widzieć tyle potencjalnie marnowanej żywności, kiedy są ludzie w potrzebie. Dokładnie. Myślę, że lepsze systemy dystrybucji mogłyby pomóc zapewnić, że świeże produkty dotrą do tych, którzy ich potrzebują. To prawda. Wielu sprzedawców ciężko pracuje nad znalezieniem rozwiązań, ale to złożony problem.
Zastanawiam się, z jakimi konkretnymi wyzwaniami mierzą się lokalni kupcy, próbując dostarczyć swoje plony na rynek. Mogą pojawić się problemy logistyczne, na przykład związane z transportem czy magazynowaniem, które mogą utrudnić sprzedaż wszystkiego na czas. Tak, zmiany sezonowe mogą również wpływać na podaż i popyt, co może prowadzić do niesprzedania nadwyżek plonów. To trudny cykl i konieczne jest znalezienie innowacyjnych sposobów na ograniczenie odpadów w sektorze rolniczym. Zgadzam się. Inicjatywy społeczne mogą odegrać znaczącą rolę w skutecznym stawianiu czoła tym wyzwaniom. Lekcja 25. Wsparcie asystenta nauczyciela. Wiele zadań może okazać się przytłaczające, jeśli masz asystenta, który musi być cały czas przy tobie. Mogę sobie wyobrazić, to musi być wyzwanie, mieć kogo stale przy sobie, próbując się uczyć lub skupić. Dokładnie. Czasami po prostu potrzebuję odrobiny przestrzeni, żeby móc myśleć niezależnie, bez poczucia, że ktoś mnie obserwuje. To zrozumiale. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między wsparciem a przestrzenią osobistą w nauce. Tak, i choć korzystanie z pomocy jest korzystne, to jej nadmiar może powodować uczucie przytłoczenia, zwłaszcza podczas wykonywania zadań twórczych. Zgadzam się. Ważne jest, aby uczniowie mieli swobodę samodzielnego zgłębiania pomysłów i popełniania błędów. Zastanawiam się, czy istnieją sposoby na ustrukturyzowanie wsparcia, aby było mniej natarczywe. Tak, być może regularne meldunki zamiast stałej obecności mogliby zapewnić lepszą równowagę. To brzmi jak świetny pomysł. Dałoby uczniom poczucie wsparcia, a jednocześnie swobodę rozwoju. Lekcja 26. Gwiazdy i mity. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ludzie i zwierzęta stali się gwiazdami na niebie, jak Orion, potężny łowca, goniący byka? Tak, to fascynujący temat. Historie kryjące się za konstelacjami są często pełne przygód i symboliki. Dokładnie. Orion jest przedstawiony jako myśliwy, a jego pogoń za byciem dodaje nocnemu niebu ekscytującej dynamiki. Uwielbiam, jak te mity odzwierciedlają ludzkie doświadczenia i emocje, daje nam sposób na nawiązanie kontaktu z kosmosem. Prawda, to niesamowite, że starożytne kultury wykorzystywały te historie do wyjaśniania zjawisk naturalnych. Często służyły jako sposób przekazywania wiedzy i wartości młodszym pokoleniom. Tak, opowiadanie historii to potężne narzędzie przekazywania wiedzy. Czy masz ulubioną konstelację? Szczególnie upodobały mi się Plejady. Sposób, w jaki te gwiazdy skupiają się razem, jest tak piękny i tajemniczy. Plejady są oszałamiające. Przypominają nam o pięknie natury i cudach wszechświata. Lekcja 27. Pyszne tacos al pastor. Muszę przyznać, że pyszne tacos al pastor to jedna z moich ulubionych potraw kuchni meksykańskiej. Są po prostu niesamowite. Całkowicie się zgadzam. Polaczenie marynowanej wieprzowiny, ananasa i tych niesamowitych przypraw jest po prostu nie do pobicia. Tak, sposób, w jaki smaki się łączą, to kulinarne arcydzieło. Próbowaliście już zrobić je w domu? Ja tak, to fajna zabawa, ale nic nie przebije autentycznego smaku, jaki można uzyskać od ulicznego sprzedawcy. Prawda, jest coś wyjątkowego w jedzeniu ich prosto z grilla, zwłaszcza z sokiem z limonki. Dokładnie.
Dodatkowo, zła atmosfera stoiska staco spotęguje całe doświadczenie. Czy masz ulubione miejsce, w którym można zjeść tacos al pastor? Jest takie małe miejsce w centrum miasta, w którym robię je doskonale. Mięso jest tak delikatne i pełne smaku. Brzmi niesamowicie. Muszę to sprawdzić. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca z jedzeniem. Lekcja 28. Sprawdzanie powiadomień. Wiem, prawda? Nie mogę wytrzymać godziny bez sprawdzania powiadomień w telefonie. To prawie jak uzależnienie. Naprawdę. Przyzwyczailiśmy się do natychmiastowych aktualizacji, więc bycie odlaczonym wydaje się dziwne. Dokładnie. Czasami zastanawiam się, jak ludzie sobie radzili, zanim smartfony stały się tak powszechne. Myślę, że chodzi o równowagę. Choć pozostawanie w kontakcie z innymi jest świetne, powinniśmy też robić sobie przerwy od ekranów. Dobra uwaga. Staram się wyznaczać konkretne godziny, kiedy sprawdzam telefon, zamiast ciągle na niego patrzeć. To mądre podejście. Może pomóc zmniejszyć leki, poprawić koncentrację na innych czynnościach. Zdecydowanie. Zauważyłem, że kiedy nie jestem przyklejony do telefonu, mogę o wiele bardziej cieszyć się rozmowami i doświadczeniami. Zdecydowanie. Poza tym pozwala na lepsze więzi z ludźmi wokół nas, co jest bezcenne. Tak, myślę, że powinniśmy stawiać sobie wyzwanie i znaleźć w ciągu dnia chwilę bez telefonu. Lekcja 29. Przesadzanie roślin. Jak mogę stwierdzić, że nadszedł czas na przesadzenie roślin? Zauważyłem, że korzenie wystają z dna doniczki. To wyraźny znak. Jeśli zauważysz, że wyrastają korzenie, to zdecydowanie czas pomyśleć o zapewnieniu roślinom większego loku. Słyszałam, że przesadzanie może dać im więcej miejsca do wzrostu, ale trochę się obawiam tego procesu. To zrozumiale. Po prostu ostrożnie wyjmuj roślinę z obecnej doniczki i staraj się nie uszkodzić korzeni. To ma sens. Czy powinienem użyć świeżej ziemi do przesadzenia? Tak, zdecydowanie. Świeża gleba dostarcza składników odżywczych, których twoja roślina potrzebuje, aby dobrze rosnąć w nowym miejscu. Świetnie. Upewnię się, że wybiorę odpowiedni rodzaj gleby do konkretnej rośliny, którą przesadzam. To mądra decyzja. I nie zapomnij go potem dobrze podlać, żeby się dobrze zaaklimatyzował. Dzięki za wskazówki. Teraz czuję się pewniej, jeśli chodzi o przesadzanie. Lekcja 30. Sesje i rekomendacje. To fascynujące. Byłeś już na jakichś sesjach? Chętnie dowiem się o Twoich wrażeniach. Tak, sesje, w których uczestniczyłem, były niezwykle pouczające i angażujące, a ja nauczyłem się bardzo wiele. Brzmi niesamowicie. Czy były jakieś tematy, które szczególnie zwróciły Twoją uwagę? Tak, jedna z sesji koncentrowała się na innowacyjnych metodach nauczania i naprawdę otworzyła mi oczy na nowe możliwości. Świetnie. Myślę, że odkrywanie różnych technik może naprawdę wzbogacić doświadczenie edukacyjne uczniów. Zdecydowanie. Zrobiłam mnóstwo notatek i nie mogę się doczekać, aż wdrożę niektóre pomysły w swojej praktyce. Chętnie dowiem się więcej na temat tego, czego się dowiedziałeś. Może moglibyśmy o tym porozmawiać przy kawie? Bardzo chętnie. Zawsze milo jest wymieniać się pomysłami i inspirować się nawzajem.
Oczywiście. Poza tym chętnie wezmę udział w kolejnych sesjach. Macie jakieś rekomendacje?